Artyści Armii Andersa to fenomen na skalę światową. Doskonale oddają to słowa dr Karoliny Lanckorońskiej, żołnierza II Korpusu i historyk sztuki. Nie myślę, żeby istniała w historii wojen armia, która od pierwszej chwili swojego powstania, potem w czasie przemarszu przez pół świata, wreszcie w samej akcji bojowej, z pełną świadomością organizowała i prowadziła drugą, zupełnie inną akcję edukacyjną. W jej programie odgrywała znaczącą rolę, będąca zawsze ważnym elementem troski władz II Korpusu, edukacja artystyczna w zakresie sztuk pięknych oraz dbałość o umożliwienie, na ile pozwalały wojenne warunki, swobodnego i indywidualnego rozwoju artystycznych talentów. Armia Andersa, czyli do 1942 roku polskie siły zbrojne w ZSRR, a następnie II Korpus Polski, powstała po napadzie Niemiec na Związek Sowiecki na mocy układu Sikorski-Majski. W jej skład weszli Polacy zesłani lub deportowani do ZSRR, a także uwięzieni w łagrach i więzieniach NKWD. Po uformowaniu liczyła około 78 000 żołnierzy, którym towarzyszyło około 37 000 cywilów, w tym 18 000 dzieci. W 1942 roku polską armię ewakuowano do Iranu. Oznaczało to wyjście ze strefy wpływów Stalina. Razem z wojskiem lub w jego składzie opuściło ZSRR kilkuset artystów. Byli wśród nich i tacy, którzy dosłownie otarli się o śmierć, jak Stanisław Westfalewicz, należący do garstki zaledwie 60 oficerów, którzy przetrwali obóz w Kozielsku. Ci artyści zbierają się z różnych części Związku Sowieckiego, zarówno z obozów, jak też z obozów pracy. Docierają do miejsca postoju, przygotowując się do ewakuacji właśnie z nieludzkiej ziemi. Ale również ci, którzy dołączyli do niego między innymi w Teheranie, w Bejrucie, w Jerozolimie, w Kairze oraz na terenach Włoch, w momencie, kiedy w 1943 roku nastąpiła ewakuacja Wojska Polskiego II Korpusu z terenów Afryki na Półwysep Apeniński. Po bitwie o Monte Cassino już w 1944 roku można było mówić o pewnej stabilizacji i momencie, gdzie ci artyści skonsolidowali się w większą grupę w ramach Akademii Sztuk Pięknych i Polskiej Szkoły Malarstwa Sztelugowego. Kluczową postacią był oczywiście sam generał Anders i jego zainteresowanie sztuką i ludźmi sztuki. Generał w latach 20. i 30. należał do prawdziwej polskiej elity. Sam słynął z hodowli wyścigowych koni i uczestnictwa w zawodach jeździeckich, ale stałe uczestnictwo w kulturze, kontakt z artystami to było dla niego środowiskiem naturalnym. Był m.in. komendantem garnizonu warszawskiego, nosił mundury spod igły najlepszych krawców, miał wysoką pozycję towarzyską, cenił artystów i chętnie z nimi przebywał. Ale jest jeszcze coś. Generał Władysław Anders nie tylko cenił artystów i sztukę. On doskonale rozumiał polską historię. Doskonale wiedział, że 120 lat zaborów naród polski przetrwał nie tylko dzięki powstańcom listopadowym czy styczniowym, ale także pisarzom, poetom, kompozytorom czy malarzom. Doskonale też zdawał sobie sprawę z własnej roli. Wiedział, że jego armia jest niezwykłą enklawą wolnej Polski. Generał Władysław Anders miał ogromną świadomość tego, że w grupie uratowanych polskich żołnierzy, ale również cywilów, znajdują się nie tylko artyści plastycy, ale artyści sceniczni i muzycy. Uważał od samego początku, że to będzie w przyszłości elita narodu. Trzeba pamiętać, że ludzie, którzy zostali wywiezieni na Syberię, byli różni. Tam byli lekarze, tam byli artyści, tam byli różni ludzie. Mój ojciec zawsze popierał edukację. Jeżeli chodzi o artystów, no to jest kultura. Ojciec też również dbał o historię, dbał o kulturę. Popierał to, żeby każdy miał szansę do lepszego życia,
bo nigdy nie było wiadomo, jak będzie dalej. Szlak armii Andersa na Bliskim Wschodzie to również szlak artystów służących w jej szeregach: Teheran, Bagdad, Kair, Aleksandria, Bejrut. Tam szkolili się i stacjonowali żołnierze Andersa. Wszędzie tam organizowano wystawy i akcje propagandowe, mające pokazać światu, że polska twórczość artystyczna, w tym szczególnie plastyczna, nie legła w gruzach wraz z utratą niepodległości. Dzięki tym obrazom widzimy świat oczami artystów. Sztuka była często jedynym sposobem na wyrażenie w pełni tego, co czuli, wyrażenia ich tęsknot i myśli. Anders od razu zadbał, żeby artyści stali się w armii naprawdę potrzebni. W kwietniu 1942 roku grupa Polaków, cywilów oraz żołnierzy znalazła się w Teheranie. Wówczas dwie panie, Jadwiga Żylińska i Maria Litauer, zorientowały się, że pośród ewakuowanych znajduje się spora grupa plastyków na czele z bardzo wybitnym przedwojennym artystą, plastykiem, profesorem Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, Romanem Schneiderem. I wówczas generał Władysław Anders postanowił, żeby ci artyści, nie tylko profesjonalni, nie tylko ci, którzy skończyli Akademię Sztuk Pięknych przed wojną, ale również rzemieślnicy mieli możliwość pracy artystycznej. To podnosiło bardzo morale w szeregach ewakuowanych. Już w trakcie formowania armii Andersa powstały w niej struktury o charakterze bardziej artystycznym niż stricte militarnym. To polska wytwórnia artystyczna dawała realne zajęcie artystom i ludziom rzemiosła artystycznego. W jej skład wchodziły dwa oddziały: sztuk plastycznych i sztuki stosowanej. Ale były też bardziej wyspecjalizowane pracownie: malarska, pracownia hafciarska, krawiecka, lalek i stolarska. Artyści realizowali w nich zamówienia dowództwa. Przygotowywali plakaty, sztandary, oprawę uroczystości. Pracowali też na zlecenie polskiego poselstwa w Teheranie czy sojuszniczych ambasad. W pracowni krawieckiej szyto na przykład designerskie suknie według projektów Bolesława Kersena. Powstało ich około 500. Na prezenty dla szacha Iranu, egipskiej księżniczki Eleonory Roosevelt czy wnuka Churchilla szły z kolei lalki polskie. W pracowni stolarskiej powstawały natomiast rzeźbione ramy do obrazów, a nawet kompletna dekoracja do teatru irańskiego szacha. Ale dla nas, wśród artystów pracujących na rzecz wytwórni artystycznej, najbardziej liczą się malarze. Mając te pracownie artystyczne, Roman Schneider postanowił, że stworzy Związek Polskich Artystów Plastyków. I to już była szansa na pokazanie twórczości plastycznej obrazów, grafik i rzeźb stworzonych właśnie w Teheranie, w Iranie, publiczności miejscowej. Z tego też powodu w bardzo krótkim czasie mamy cały szereg wystaw artystycznych, wystaw plastycznych, twórczości tychże polskich twórców, którzy znaleźli się na Środkowym i Bliskim Wschodzie. Kapitalną rolę w ratowaniu, w konsolidowaniu środowiska artystycznego polskich plastyków miały dwie osoby: Józef Czapski i Józef Jarema. W 1942 roku generał Władysław Anders powołał Józefa Czapskiego na szefa oddziału kultury i prasy Armii Polskiej na Wschodzie. I rolą Józefa Czapskiego było skonsolidowanie środowiska artystów wszystkich. Natomiast Józef Jarema był artystą polskim, który trafił na Bliski Wschód nie drogą przez Związek Sowiecki, tylko przez Rumunię i Kretę. Znalazł się w Syrii i w Syrii dołączył do Brygady Strzelców Karpackich, która później z terenów syryjskich została ewakuowana, przeniesiona i rozlokowana w okolicach Aleksandrii i Kairu. I tam już w 1940 roku Józef Jarema organizował i zbierał, konsolidował i pomagał w prezentacji dzieł twórców, którzy w Brygadzie Strzelców Karpackich się znaleźli. Także mamy tych dwóch wielkich organizatorów życia artystycznego, którzy pomagali generałowi Władysławowi Andersowi w stworzeniu, w skonsolidowaniu tego środowiska.
Droga Armii Andersa to wielka podróż przez Bliski Wschód. Zobaczymy ją oczami artystów żołnierzy. Pamiętajmy, że podobna wystawa miała miejsce w latach 40., jeszcze w czasie wojny. Była to objazdowa ekspozycja Armia Polska na Wschodzie w plakacie i fotografii. Stanisław Westfalewicz, jeden z najbardziej znanych artystów Armii Andersa. Z Kurdystanu. To jego akwarela z 1943 roku. Pejzaż, który artysta widział na swoim szlaku bojowym. Malarze z Armii Andersa nie byli przedstawicielami tylko jednej szkoły artystycznej. Obrazowali świat z całym bogactwem charakteryzującym sztukę pierwszej połowy XX wieku. Mężczyźni z Bliskiego Wschodu Zygmunta Turkiewicza to oszczędny w formie rysunek. Czas na włoskie reminiscencje. Teatr na południu Włoch Stanisława Westfalewicza to obraz, który powstał po przerzuceniu wojsk II Korpusu do Apulii, skąd Armia Andersa rozpoczęła swój szlak bojowy. Gdzieś między Tarentem a Monte Cassino Westfalewicz zobaczył prowincjonalne przedstawienie, które stało się tematem tego obrazu. Etap włoski szlaku II Korpusu to już nie szkolenie i formowanie oddziałów, tylko regularna walka. Kulminacją marszu przez Italię jest przełamywanie umocnionej i dobrze obsadzonej przez Niemców górskiej linii Gustawa. W maju 1944 roku żołnierze II Korpusu zdobywają klasztor na Monte Cassino. W tej ciężkiej, krwawej bitwie ginie prawie 1000 żołnierzy z Armii Andersa, prawie 3000 odnosi rany. Mimo ciężkich bojowych doświadczeń, batalistyka wcale nie należała do podstawowych tematów malarstwa artystów z Armii Andersa. Józef Czapski pół żartem napisał o Jaremie, że nawet ubrany w mundur sprawia wrażenie, jakby w ogóle nie zauważył wojny. I trochę tak było. Artyści Andersa w większości woleli być żołnierzami na polu walki, gdy wracali przed sztalugi, oddawali się sztuce, nie wojnie. Na tym tle Monte Cassino Karola Badury to przykład względnej równowagi między obiema rolami. Do wielu malarzy z Armii Andersa reminiscencje wojny wracały po długich latach. Oto Batalia Feliksa Topolskiego. Ten mroczny obraz powstał dopiero pod koniec lat 70. Po inwazji na Włochy, zwycięskiej bitwie o Monte Cassino i wyzwoleniu Półwyspu Apenińskiego, Italia stała się na jakiś czas domem, a właściwie uczelnią dla artystów Andersa. Generał Anders, myśląc o kształceniu przyszłych elit wolnej Polski, odkomenderował na studia łącznie około 1300 żołnierzy. Wśród nich oczywiście swych ukochanych artystów. Trafili do ośrodków akademickich w Rzymie, Bolonii, Mediolanie i Turynie. Władysław Anders miał ambicje, żeby ci studenci, którzy przerwali studia w Akademii Sztuk Pięknych w Bejrucie, albo ci, którzy jeszcze nie studiowali, a chcieli studiować, mogli podjąć naukę w Akademii Sztuk Pięknych w Rzymie. I tutaj ogromną rolę spełniły dwie osoby. Doktor Karolina Landskorońska, historyk sztuki, oraz profesor Marian Bohusz-Szyszko. Generał Władysław Anders powierzył mu rolę opiekuna studentów i właściwie profesora, który przygotowywał na egzaminy wstępne. Posiadamy dokumentację fotograficzną jednego z roczników z roku akademickiego 1945-46 i pośród 60 studentów mamy tam 24 twarze polskich artystów. Drugim wielkim centrum, które
pełniło wyjątkową rolę w Rzymie, był wspomniany przeze mnie Art Club utworzony przez Józefa Jaremę. Art Club dawał szansę na prezentację twórczości polskich artystów na terenie Rzymu, ale nie tylko, dlatego że Art Club posiadał swoje oddziały. Józef Jarema tworzył nowe oddziały w różnych miastach na terenie wyzwolonej Europy, ale również poza Europą, między innymi w Buenos Aires w roku 1946. Malarze z armii Andersa, artyści z powołania i talentu, podobnie jak ich koledzy po pędzlu z całego świata, poruszali odwieczne tematy i motywy w sztuce, nadając im własny, niepowtarzalny styl. Przykładem awangardowy akt Józefa Jaremy. Tu z kolei widzimy obraz na motywie równie klasycznym jak akt Jaremy. Autoportret Mariana Szyszko-Bohusza, jednego z najwybitniejszych malarzy armii Andersa, artysty bardzo ważnego dla emigracyjnych losów tego środowiska. Po Rzymie przyszedł ostatni etap podróży artystów Andersa – Anglia. W 1947 roku drugi korpus został rozwiązany. W 1949 roku rozwiązano tymczasowy korpus przysposobienia i rozmieszczenia, do którego przeszła większość żołnierzy Andersa. To był czas, w którym drogi artystów Andersa rozeszły się w bardzo różnych kierunkach. Losy malarzy układały się tak, jak życiorysy wszystkich żołnierzy emigracyjnej polskiej armii. Niektórzy wracali do kraju i próbowali się jakoś odnaleźć w komunistycznej rzeczywistości. Względnie udało się to Stanisławowi Westfalewiczowi czy Czesławowi Politowiczowi. Byli też tacy, którzy walcząc o codzienny byt, z trudem wiążąc koniec z końcem, porzucili malarstwo. Przeważająca część artystów kontynuowała natomiast działalność na emigracji. Pod koniec listopada 1946 roku praktycznie wszyscy artyści, studenci Akademii Sztuk Pięknych wraz z drugim korpusem wypływają z portu w Neapolu w kierunku Wielkiej Brytanii. W Wielkiej Brytanii są rozlokowani w dwóch miejscach, w Sudbury i w Kingwood Common. Oczywiście ewakuowany jest tu również Marian Bohusz-Szyszko. Dojeżdża do Wielkiej Brytanii dr Karolina Lanckorońska i za pozwoleniem generała Władysława Andersa postanawiają, że będą kontynuowali przerwaną edukację studentów z Rzymskiej Akademii Sztuk Pięknych. W warunkach obozowych powstaje studium malarstwa sztalugowego i grafiki użytkowej. Te obozy zostają rozwiązane w roku 1948. W roku 1949 Marian Bohusz-Szyszko zorganizował grupę artystyczną pod nazwą 49. Do grupy należało ponad 40 artystów, którzy w swoich nowych poszukiwaniach artystycznych skierowali się ku sztuce szeroko rozumianej, sztuce abstrakcyjnej. Grupa 49 przetrwała 10 lat. Przymusowa emigracja to trudne doświadczenie dla każdego. Ale nie sposób sobie wyobrazić, jak musieli czuć się malarze czy plastycy oderwani od swoich korzeni, rzuceni na zupełnie nieznane wody. Doświadczenie emigracji przenosi artystę w inną rzeczywistość, językową, kulturową, krajobrazową. Malarz nie może pozostać wobec tego obojętnym, inspirują go przecież obrazy otoczenia, barwy i światło krainy, w której mieszka. Zobaczmy, jak czerpał z tego Marian Bohusz-Szyszko. Oto jego pejzaż szkocki z 1959 roku. Emigracyjni artyści z przeszłością w armii Andersa tworzyli do końca XX wieku. Ci najmłodsi nawet dłużej, jak na przykład zmarły w 2014 roku Andrzej Kun, który z armią Andersa maszerował jeszcze jako nastolatek. Zobaczmy jego księżyc z 1981 roku.
Ja promuję pamięć o ojcu i jego bohaterach, ale nie tylko bohaterach, ale różnie powiedzmy artystów, którzy też właściwie w pewnym sensie byli bohaterami, bo oni też byli w wojsku. Dużo z nich walczyło w armii Andersa, dużo z nich było na Monte Cassino. Także to jest temat, który jest mi bardzo, bardzo bliski. Po upadku muru berlińskiego, i to trzeba powiedzieć wprost, nie powstała żadna inicjatywa, która by chciała wprowadzić tychże artystów do dziejów polskiej historii sztuki. Oczywiście podejmowano próby badawcze, monograficzne, które pojawiały się w różnych środowiskach akademickich i trzeba było wielu takich prób, żeby dzisiaj po 27 latach od upadku muru berlińskiego można mówić o tym głośno, że przyszedł wreszcie czas, żeby dorobek artystyczny polskich artystów, który powstał po 1939 roku poza Polską, znalazł godne miejsce w polskiej historii sztuki XX wieku. Sytuację mamy dzisiaj następującą, że w podręcznikach polskiej historii sztuki w większości mamy sztukę powstałą w granicach Polski powojennej. I to jest historia sztuki w Polsce. Nie jest to historia sztuki polskiej, bo historia sztuki polskiej drugiej połowy XX wieku to jest dorobek artystyczny artystów polskich, który powstał nad Wisłą, i ten dorobek artystyczny, który powstał po 1939 roku poza granicami Polski, w krajach europejskich i pozaeuropejskich. Wymieniliśmy zaledwie